Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w Munar. Wczoraj miałem dzień organizacyjny w tym miejscu, bo miałem problemy z wynajęciem skutera. No i się nie udało. Pytałem tego właściciela też mojej chaty, u którego mieszkam, żeby mi coś załatwił. No i był mega problem. No to dlatego tylko, że nie mam tego międzynarodowego prawa jazdy. Ale załatwiłem sobie pana tuk-tuka na cały dzień, który skasuje mnie około 75 zł. No i on już mnie obwiezie tutaj dookoła po tej całej okolicy. Mam oczywiście drona ze sobą, bo te tereny sprzyjają. Chłopaki grają w krykieta tutaj cały dzień. Wczoraj grali cały dzień, dzisiaj grają. No właśnie, te tereny sprzyjają do latania, bo tu jest wszędzie herbata dookoła i piękne wzgórza. Więc ja idę zjeść śniadanie, łapię jakiegoś pana tuk-tuka, bo nie mam umówionego konkretnego, tylko znam ceny. Więc łapię jakiegoś, może jeszcze da się coś wynegocjować. No i jadę. Zobaczcie, ile tuk-tuków do wyboru. A tu mnie kolega woła, ma jakąś ofertę. Co tam masz, kolego? Either multiple direction. So how much? How much for this one? Multiple direction. How much? Wczoraj pytałem tak informacyjnie kilka osób, no to wyszło 75 zł. Każdy chciał 75 zł za cały dzień, żeby pojeździć tutaj po tej okolicy. A u tego bez negocjacji powiedział 50 zł. Więc już jest spoko. No to ja idę na śniadanie, jak nie znajdę nikogo, bo tak słabo trochę po angielsku mówił. Więc jak nie znajdę nikogo z tej strony, bo idę teraz przez most, to wrócę do niego i pojadę za 50 zł. Moja restauracja, w której jadłem już 2 razy, jest ukryta na takim markecie. I wejście do tej restauracji jest tutaj, tak się nazywa. O, kolega coś tu na głowie niesie. Przepraszam. No i tu jest moja restauracja. Wchodzę i zamawiam. Ale patrzcie na to, no to tego to się nie spodziewałem. Widzicie to? Drodzy goście. Tutaj jest po polsku napisane, tutaj jest po niemiecku, tam nie wiem, czy to jest hebrajski. No i tutaj znowu po polsku. Tak wygląda moje śniadanie, to jest jajkowe curry, sporo tego sosu, 2 jaja w środku. No to lubię i do tego parota. Za całość wyjdzie lekko ponad 4 zł. Ale te curry było świetne, nie wiem jak to działa z tymi jajkami, ale te jaja robią robotę. Niby takie proste, a pyszne. Dobra, idę się rozejrzeć teraz za panem tuk-tukiem. Długo nie musiałem szukać, mam tutaj kolegę za 50 zł. Zna angielski, mówi, że jest stąd i mówi, że zna trochę historii, więc ja chcę trochę posłuchać. Tak wygląda mój pan tuk-tuk, a ja wsiadam do środka. Hello! Jedziemy! Jak to często bywa, kierownik jeszcze musi załatwić swoje sprawy. O, słońce wychodzi. Jest, pięknie, bo dopiero deszcz padał. Wróciłem do pokoju po płaszcz przeciwdeszczowy, bo mam chciał mi sprzedać za 5 zł, ale po co? Skoro mam, to wróciliśmy chwilę. No i jedziemy. Zajechaliśmy jeszcze na stację po wachę, żeby nam paliwa nie brakło. Zobaczcie, nawet nie zgasił tuk-tuka. 3 litry kolega zatankował, ale zobaczcie, jakie widoki tutaj. Wszędzie jest plantacja herbaty. Od lewa do prawa. Dojechaliśmy na pierwszy punkt widokowy, jak widać bardzo popularny przez miejscowych. Tutaj nawet panowie mają konie. Kilka osób chodzi z takimi sporymi aparatami, ale nie dziwię się, że ludzie chcą tutaj zdjęcie. No, zobaczcie. Piękny widok. Kolega przywiózł mnie na farmę słoni. Ja nie będę z tego korzystał, ale widać, że lokalni to lubią pojeździć na słoniach. Nie wyglądają na szczęśliwych te słonie, ale widać, że same duże, nie ma małych. Zatrzymaliśmy się na tamie, po której można bez problemu przejechać na drugą stronę tego jeziora, które jest stworzone tutaj po lewej stronie, a znowu z prawej stronie płynie taka mała rzeczka. I te jezioro tutaj stworzone w takiej ładnej scenerii, plantacje herbaty dookoła. A teraz wam pokażę drugą stronę. I też jest pięknie, ale tam w dole płynie taka mała rzeczka. Tutaj dobrze widać, jak mało tej wody wypływa z tej strony przy tak dużej różnicy poziomów.
Tutaj jest napisane, jak wysoka jest ta tama, czyli ma 85 metrów, 34 cm, a wybudowano ją w 53. Kilka tysięcy kilometrów od domu, a zobaczcie, jak nad polskim morzem. Smażone ziemniaki na głębokim oleju, takie świderki. How much? 50. 50? Yeah. 2,50. Taki ziemniak. A w Polsce ile kosztuje nad polskim morzem? Są też takie atrakcje, że można sobie postrzelać. Popularne miejsce ta tama. Z tamtej strony można popływać na kajakach, nie widać teraz. Ale to miejsce jest urokliwe. Zobaczcie sami. Your face tells me always things your mouth often spares, and I hope you know I do what it takes to bring joy into your day. Oh, what's your soul saying? Is your world changing? Oh, what's your soul saying? Oh, is your world changing? Podpytałem teraz tych dwóch panów, oni pracują tutaj na polu, teraz idą na lunch i zarabiają dziennie 23 zł i pracują 26 dni w tygodniu. 470 ponad rupii. Dzięki tej tamie to jezioro rozlewa się na kilka kilometrów i właśnie jedziemy wzdłuż tego jeziora. Tutaj za drzewami nie widać za wiele, ale sceneria jest przepiękna. I takich kierowców to ja rozumiem i lubię. Przejechaliśmy pół kilometra stąd, było miejsce, gdzie trzeba kupić bilet, żeby wejść do tego parku, a on mówi poczekaj, ja znam takie miejsce, zatrzymamy się trochę dalej. Zatrzymaliśmy się dalej i naprawdę tutaj też można stąd oglądać i spróbuję stąd wystartować dronem. Kierowca woła mnie w tamto miejsce, a to jezioro wygląda, kolor wody tej wygląda jak jakieś jezioro w Kanadzie, mi się kojarzy, widziałem na YouTubie u kogoś, właśnie podobne. Kolega właśnie mi powiedział, żeby zobaczyć te piękne widoki w tamtym miejscu musielibyśmy zapłacić 100 rupees, yes? Czyli 5 zł od osoby. A my tutaj jesteśmy za darmożkę. To the river we go, leave our worries on the shore and drift away. On the river we know, sometimes the perfect words are never said. I spilled my coffee, I don't feel like talking, my worries just keep growing by the day. I need a moment where the green and blue appear, to spin a rock and watch the ricochet. To the river we go, leave our worries on the shore and drift away. On the river we know, sometimes the perfect words are left unsaid. Przyjechaliśmy z powrotem do Munnar. Ja zapomniałem jednego kabelka, który właśnie idę odebrać z pokoju. No i kierowca powiedział, że pojedziemy do fabryki herbaty. Bo tam była jedna, ale mówi, że tą można odwiedzać, że jest do 17 otwarta, jest godzina 14, pół godziny dojazdu, to mówi, że się wyrobimy. A że ja lubię takie rzeczy jak herbata i fabrykę herbaty, więc jak najbardziej dla mnie to gra. Wygląda na to, że ta fabryka gdzieś w lesie ukryta, bo jedziemy jakąś polną drogą. Cały czas trzęsie. My już jesteśmy pod fabryką, ale zobaczcie, co tutaj wisi. Tutaj partia komunistyczna prężnie działa w tym kraju. No dobra, ale ja wchodzę i... O. Hello, hello. To my teraz wchodzimy z moim kolegą. Nie wiem, czy on będzie wchodził, pewnie nie. Ale ja idę zobaczyć, po ile są bilety. Czyli tak jak w większości miejscach w Indiach.
Lokalni płacą 250, a my płacimy 500 przy jezdni, czyli 25 zł. Tak jak wam powiedziałem, 25 zł za bilet zapłaciłem, tylko jest teraz mały problem. Ja to zobaczę, a wy prawdopodobnie tego nie zobaczycie całego procesu, bo pan powiedział, że w środku można tylko robić zdjęcia i jakieś krótkie nagrywki, ale jeżeli chodzi o jakąś taką produkcję, jak ja robię, no to mówi, że no nie ma mowy. Ale świetnie, bo zobaczę cały proces. Pan powiedział, że od początku do końca dzieje się to w tej fabryce. Na Sri Lance tak nie było, bo można było tylko zobaczyć jakiś tam kawałek procesu, a tutaj można całość zobaczyć. I do tego jeszcze będę miał gościa, który będzie opowiadał o tym wszystkim. Okazało się, że jest jakaś już grupa w środku i tego gościa, który ma nas oprowadzać nie ma. No i mam czekać jeszcze 20 minut. Pani mnie zawołała i powiedziała, że mogę sobie tutaj posiedzieć i porobić jakieś fajne zdjęcia. Dzięki. Widoczek mają ładny z tej fabryki. Ale okej, ja idę tam. Tam jest ciekawiej. Jednak pani mnie zgarnęła, powiedziała, że nie muszę czekać 20 minut, że możemy zacząć teraz, bo kilka osób teraz przyszło. Takim ciapkiem odbywa się transport na tej plantacji. Na taką przyczepę ładują herbatę i przywożą do fabryki. O, i windę mają. Zmechanizowany proces. Kolega mi powiedział, że te worki mają po 20 kg. Prawdopodobnie nie da się nic nagrać, ale jeszcze podpytam tamtego gościa, który będzie nas oprowadzał, czy jak będę nagrywał tylko swoją twarz, nie będę pokazywał produkcji, czy da radę. Ale myślę, że to nie przejdzie. Jednak pani mi nie pozwoliła nagrywać tego procesu, tylko właśnie jak nie będzie nic widać za mną, no to właśnie jesteśmy po pierwszym etapie, pokazała nam pani, jak ta herbata traci wilgotność. Na 14 godzin ponoć herbata leży i wysycha. Teraz widzieliśmy proces, jak ta herbata jest miażdżona, po tym jak wyschła trochę, ale nadal jeszcze nie pachnie jak herbata i produkują tutaj 3 rodzaje jakości, czyli najlepsza, średnia i taka zwykła czarna herbata. Na kolejnym etapie widzieliśmy, jak herbata jest suszona. Przez 20 minut suszą jej w 110 stopniach Celsjusza. Na koniec widzieliśmy proces, gdzie herbata ostatni raz jest oddzielana od tej gorszej i lepszej, a teraz bierzemy się za degustowanie. Teraz spróbuję białą herbatę. Tak wygląda. To ja zdegustuję wszystkie i później wam powiem, jak smakowały. Ta biała herbata najbardziej mi smakowała i jest najzdrowsza. Jest nawet przed zieloną herbatą, ale zobaczcie jaka cena. 1500 rubli, to jest jakieś 70-75 zł za 100 gram. Podpytałem jeszcze pani, która nas oprowadzała. Tą fabrykę wybudowali Brytyjczycy w 1936 roku. No i testowałem te herbaty. Było ich z 6 albo 7. I ta biała i zielona smakowały mi bardzo dobre. Takie delikatne herbaty. Ale czym wyżej, czym ciemniejsza, tym gorsza w smaku. I bardzo mocne, więc ja nie wiem, co oni sprzedają nam w Europie, jakie siki, bo te herbaty, które tutaj próbowałem, są bardzo mocne. A ta fabryka, którą odwiedziłem, pani tak powiedziała, że jest najstarszą w Indiach. Okej, kolega wszedł z nami trochę, pozwiedzał, pewnie nie pierwszy raz to zrobił, no i my jedziemy dalej. Kolega pokazuje mi tutaj jakąś jaskinię. Idziemy do środka. No to toaleta może. Co my tu mamy? Lampkę zapali kolega. To ja też zapalę.
Jestem z lampą, chociaż tak słabo widać. I co? Aha, nothing special. Yeah. Nic tutaj nie ma. Woda sobie kapie i tyle. No dobra, to idziemy. To nie dla mnie taka atrakcja. Kolega tutaj rozpala ognisko, pewnie zaraz będzie coś grillował. Zmarzłem trochę, wam powiem, napiję się herbaty. Chłopaki piją, więc pewnie ma gorącą herbatę. No jak nie? Pewnie, że ma. Mamy swoje herbaty, ja mam bez cukru, kolega ma z cukrem. No to zobaczcie, gdzie kolega mnie przywiózł. To ja odpalam maszynę. Teraz latam dronem, mówię, co taka mgła na tym wyświetlaczu. Zleciałem na dół, patrzę, a tam taka plama na kamerze. No i mam nadzieję, że na tych starych nie było tej plamy, na tych starych filmach, tych co wcześniej latałem, że nie było tej plamy, tylko że gdzieś teraz może dotknąłem. Ale widok to mamy sceniczny z tej strony. Trochę mgła jest na dole i nie widać tego dobrze, ale jest pięknie. Wracamy już do domu i kobiety siedzą tutaj z zebraną herbatą. Sporo tych pani przebierają jeszcze tą herbatę. Ktoś pewnie przyjedzie, zważy i wypłaci tyle, ile ma wypłacić. Podpytałem teraz kolegi, ile na maksa może wziąć osób, to mówi, że tak. Tutaj bierze 5 do tyłu, no i jeszcze 2 do przodu. Tutaj i tutaj, czyli razem jeżdżą 8 osób maksymalnie. Oh, what's your soul saying? Oh, is your world changing? Oh, what's your soul saying? Oh, is your world changing? Your face tells me always things your mouth often spares, and I hope you know I do what it takes to bring joy into your day. Oh, what's your soul saying? Oh, is your world changing? Oh, what's your soul saying? Oh, is your world changing? Oh, my eyes are wide open. I see you clear. My toes touch the same floor. Our world has been shaken up. Oh, what's your soul saying? Oh, is your world changing? Oh, what's your Jest godzina 17, koniec naszej wycieczki. Kolega dostał 50 zł, ja zadowolony, on zadowolony. No i fajnie było, umówiliśmy się też na jutro. Jutro pojedziemy w innym kierunku, będziemy inne tereny zwiedzać, ale też w tematyce herbaty. A teraz idę do pokoju trochę się rozgrzać, choć w tym pokoju nie ma czym się rozgrzać. Kawę sobie zrobię, wypiję i idę na obiad, bo jestem już mega głodny. Kawę wypiłem i idę teraz coś zjeść, ale zobaczcie, chciałem właśnie powiedzieć, jest tak zimno, że ludzie tutaj w czapce chodzą i naprawdę jest dzisiaj zimno.
Ja to zmarzłem. Idę jem w sumie obiad, kolację i spadam pod kołdrę. Jest niby 18 stopni, bo sprawdzałem, ale na wysokości 1600 metrów, bo na takiej jesteśmy, no to odczuwalne jest inaczej. No i też wilgotność jest inna, bo my cały czas jakby w chmurach jesteśmy, dlatego też ta herbata tak dobrze rośnie. Czerwony jestem jakbym coś strzelił. Ludzie poubierani w czapki, ciepłe bluzy, ale na boso. Chwilę ponegocjowałem z panem tam za kuchnią w tej niebieskiej koszuli, ale wam pokażę jeszcze. Pan tutaj smaży ryż. Jakbyście chcieli, patrzcie jakie ma fajne kolorowe przyprawy. Tutaj jest kurczak. Tam szykują kwiaty do świątyni. No i tutaj jest restauracja. Ja już podpytałem, wybrałem, więc siadam. Tutaj jest moje miejsce. Właśnie ten pan mi tutaj doradzał. Thank you. Doradził mi dobrze, zjem jajkowe kary, to zawsze. A tam mają kuchnię. I tak wygląda moje danie za 4 zł. Wziąłem sobie tak delikatnie w sumie, bo zjem ten obiad spóźniony, a później przyjdę jeszcze na kolację. Idę jeszcze do bankomatu. Właśnie z tego banku SBI nie pobiera mi żadnej prowizji. Więc jak dla mnie jest najlepszy w Indiach. No i proszę, bankomat jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. SBI, pamiętajcie. Uwielbiam te ich orzeszki, tylko te są w wersji parowanej. Ja lubię prażone. Te są dla mnie za miękkie. W końcu muszę sobie klapki kupić. Zobaczcie, tutaj jest nawet cena, pan powiedział. Na klapkach jest cena. Pan powiedział, że mi sprzeda za 150, czyli za jakieś 7,50. No i dobry numer w końcu. No i mam swoje buty, pan mi zawinie je jeszcze w gazetę. Tak jak wam mówiłem, 7,50 wyjdzie. O proszę. Co tam jeszcze potrzeba? Aha, gumeczka. No i ekologicznie, nie trzeba reklamówek. Chociaż tu jest plastik. Jeszcze jedna ważna sprawa. Właśnie. Była już sytuacja podbramkowa, więc biorę jeden, bo w hotelu no nie uraczę od właścicieli. Złoty 50 taka rolka. Nie, 38, czyli 2 zł. Prawie 2 zł. No i taka nie za wielka. Wyszedłem na kolację i miałem ochotę na biryani. Byłem zapytać w jednej restauracji, no to już nie mają żadnego biryani. Ani z jajkiem, ani z kurczakiem, ani z kozą, czy tam z wołowiną, jakie w różnych restauracjach są. No jest jeszcze jedna. Idę zapytać, może coś będzie. No i jest, tej co jadłem śniadanie, tutaj mają jeszcze jajkowe biryani. Właśnie o taką kolację mi chodziło. Mnicha ryżu. Tutaj do tego mam cebulę z jakimś jogurtem i tutaj są jakieś pikle i do tego jest extra gravy. Już próbowałem ten ryż, powiem wam, jest bardzo smaczny. W takiej porcji są 2 jajka, tutaj jest jeszcze jedno. Widać tam. Tutaj mam już jedno wyciągnięte. No i całość kosztuje niecałe 8 zł. Ale powiem wam, no, 120. No proszę bardzo, to 6 zł kosztuje niecałe. I powiem wam, że jest bardzo aromatyczny ryż. Dawno tak aromatycznego ryżu nie jadłem. Można znaleźć tutaj cynamon, kardamon, goździki. Znalazłem nawet rodzynki i ananasa. Ta porcja ryżu była tak wielka, że poległem. Zapytałem się, czy pan mi załaduje na wynos. No to właśnie ładuje moją porcję. Jak pięknie zapakowana porcja. Już znam trochę miasto, więc pójdę na skróty. I tam, gdzie te światła na środku, ten budynek, to tam z tyłu jest mój hotel. To był naprawdę dobrze wykorzystany dzień. Ja już naładowałem sprzęt na jutro, bo jutro też wyruszam w podróż w tematyce herbaty. Uwielbiam te tereny, uwielbiam plantacje herbaty, uwielbiam te fabryki, które produkują już herbatę. Może jutro uda się jakąś następną zwiedzić, choć nie wszystkie da się odwiedzać. Więc nie przedłużając, ja idę się wykąpać, choć to nie będzie łatwe, bo w prysznicu mam tylko zimną wodę, a ciepłą mam taką z tego kubeczka. Więc ja idę się kąpać i uciekam spać i dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.